Mamy 27 listopad 2025 rok. No i dojechaliśmy do Golden Triangle, słynnej miejscówki, gdzie jest styk trzech państw. Miasteczko się nazywa inaczej, później wam napiszę jak się nazywa. No i zaczynamy zwiedzanie. Czyli zaczynamy wycieczkę od Wielkiego Buddy. Jeszcze jest wcześnie dosyć, bo jest po 10, także jeszcze nie ma dużo turystów. Tutaj jest Wielki Budda. Następny w Tajlandii. Tutaj słoń robi za bramę. Ładna miejscówka. Golden Triangle leży na styku trzech państw, czyli Tajlandii, Laosu i Birmy. To jest właśnie Mekong. Zobaczcie, jaki tu już jest szeroki, a gdzie jeszcze do Wietnamu ma dopłynąć. Po drugiej stronie jest Laos. Tutaj akurat w tym miejscu w Laosie jest specjalna strefa ekonomiczna, gdzie wykupił to na 90 lat jakiś Chińczyk, podobno mafiozo. No i tam jest kasyno, tam są, zobaczcie, budowane nowe budynki olbrzymie, także ma zamiar zrobić tu pewnie jakieś takie niezłe centrum. Fajnie to wszystko zrobione, jest nawet podwyższenie, można sobie wejść na schodki i zrobić zdjęcie. Zaraz to zresztą uczynimy. Dobra, Buddę mamy, będziemy zaraz szli dalej. Dobra, tutaj mamy następnego słonia. Za Buddą. Tak wyglądają plecy Buddy. Tutaj są chyba te słone jajka. Niedobre, nie smakowały mi. Tutaj maniok, to jest maniok. Jeszcze sprawdzimy to. No i tutaj jest też jakiś punkt. Węże są na drzewach. Już jest wycieczka. Dzisiaj First mi powiedział, że to bóstwo to jest gansza. Są długie łodzie, które popływają po Mekongu. Można wykupić sobie tutaj takie przepłynięcie się w tym rejonie. My nie będziemy kupować, bo prawdopodobnie będziemy takim czymś 2 dni płynąć. Albo i nie. Ale jeszcze będziemy się nad tym zastanawiać. Dobra, towarzystwo już odchodzi. Pokażę wam teraz, tutaj jest taki znacznik. No i tak, tam już jest Birma, czyli w tej chwili się nazywa Myanmar, to państwo. Tam jest Birma. Tutaj macie Laos. No i tu, gdzie ja stoję, jest Tajlandia, czyli styk trzech państw, złoty trójkąt. Tak się nazywa. Centrum produkcji opium. Chyba zaraz pojedziemy tam do tego muzeum, obejrzymy to muzeum opium. Zobaczcie, jakie tutaj fajnie te łodzie pływają. To jest jakaś towarowa łódź. Tutaj w tym miejscu, w tym trójkącie spotykają się dwie rzeki, rzeka Ruak i rzeka Mekong. I zobaczcie, jest widać taką różnicę koloru wody. Tu jak wpływa, jak Ruak mówiłem, to jest taka woda bardziej mleczna. Tam mniej mleczna, ale też mleczna.
Także widać jaka jest różnica koloru wody. Tam się jeszcze cofniemy później na chwilę, to jest 3 minuty. Zobaczycie, co tam się dzieje po stronie Laosu, jakie tam budynki się budują. Tutaj jest punkcik do robienia zdjęć, też sobie zrobimy. W kolejce staniemy. No i chyba już koniec tutaj tego punktu turystycznego stricte. Także zrobimy sobie zdjęcie i będziemy jechać dalej. Oczywiście, jak to w miejscach turystycznych, są też i stragany z pamiątkami, z rękodziełem, z chińszczyzną i innymi takimi rzeczami. O, jest koszulka, triangle, może sobie kupię? Idę zobaczę. Kupisz mi taką koszulkę na ramionczkach? Z tym golden triangle? Kupiłem sobie koszulkę na pamiątkę. Staram się zawsze z jakiegoś takiego miejsca właśnie sobie kupić t-shirta. No, w czasie tej podróży to nie za bardzo, bo bym przywiózł tonę ciuchów ze sobą. Także nie wszędzie teraz kupuję. Bo mielibyśmy tych koszulek ze 200 w bagażu. Tu można sobie pojeździć takim czymś, takim tuk-tukiem. Fajny jest, co? Podoba mi się. Tu coś mamy jeszcze. A, tu jeszcze jakieś fajowska sprawa. Słonie. Tam można chyba sobie wejść, zdjęcie zrobić nawet. Jankowska. Wejdziesz tam? Albo ja wejdę. Smoki, następne smoki. Pełno smoków w Tajlandii. To tak jak w Chinach, tak jak w ogóle w Azji południowo-wschodniej. A, tutaj ten Buddha, zobaczcie. Taki ala okręt zrobiony, tak jakby był na okręcie. Tam pojedziemy, a drugą stronę, znaczy nie na drugą stronę, tylko naprzeciwko, bo tam jest to kasyno i te budynki, tam zrobimy też zdjęcie. A ja sobie wejdę na górę. Zrobisz mi zdjęcie, kochanie, z dołu? Wejdziemy sobie, tu jest jakiś punkcik. Trochę niebezpieczny, wszystko się tu sypie. Deski to już mają chyba z 1000 lat. Ale zaryzykuję. Czego się nie robi dla pięknego zdjęcia. Przyjechaliśmy tutaj na to nabrzeże, żeby zobaczyć tą stronę laoską. Bo tam się dzieją niesamowite rzeczy. Tam jest to sławetne kasyno. Ludzie w ogóle mówią, że to jest jakaś niebezpieczna strefa, ale myślę, że to jest po prostu na potrzeby filmików. Też jest niezła. Zresztą tutaj też widzę, budują już na brzegu Mekongu. Pewnie będą hotele. Tam daleko widać tego złotego Buddę. Można podobno normalnie wsiąść na łódkę tutaj i bez paszportu, bez dokumentów, bez wizy i tak dalej można przepłynąć ponoć tam do tego Laosu, do tej strefy. Wiem, że ludzie pisali o tym i mówili, że jest taka możliwość, ale my nie będziemy tego robić, bo nie interesuje nas to kasyno. No, także zbieramy się, zatrzymamy się jeszcze na jakimś jedzonku i lecimy do Mao Sai. Tam będziemy wynajmować jakiś nocleg, albo pojedziemy wyżej w góry z widokiem na Mao Sai. Tylko że tam strasznie drogie hotele są, ale to siądziemy, jeszcze się zastanowimy, jak to zrobimy. Jesteśmy w mieście granicznym Mae Sai.
To jest miasto graniczące z Birmą, Myanmarem, tak? Teraz po nowemu. Jakieś 20 chyba czy 30 km od Złotego Trójkąta. Także dosyć szybko żeśmy przyjechali. Idziemy teraz do świątyni, która ma też i skywalk. Także zobaczymy, jak to wygląda. Rozejrzymy się tutaj. Gdzieś tutaj musimy znaleźć też i nocleg. No ale tutaj jest niezła jazda. Tutaj jest już przejście graniczne. Tu się wjeżdża na przejście graniczne, także jest tłok. Trzeba uważać na motocykle, na samochody, bo jest po prostu ostra jazda. Później się teraz przejdziemy po tym miasteczku, zobaczymy, jak to wygląda. No i tak jak mówiłem, szukamy, już będziemy szukać noclegu. Tu jest przejście graniczne, piesze, można przejść pieszo, można przejechać takim tuk-tukiem, można przejechać busem, co kto woli. Dobra, idziemy do tej świątyni, bo tutaj jest straszny harmider. Stają, jeżdżą jak chcą i chodzą jak chcą. Widzę, tutaj po prostu robią zakupy, jedni i drudzy przechodzą, kupują. Uciekamy stąd. Kupiliśmy sobie taką przekąskę. Pani ma tutaj różne rzeczy. Nie jest słodkie. Już mi dała spróbować, pyszne. Także zaraz będziemy próbować. Jest strasznie ciasno tutaj. Ledwo znaleźliśmy miejsce do zaparkowania. Oczywiście przy granicy pełno straganów z ciuchami, z zabawkami, czapki, wszystko co chcecie. Straszny tutaj ruch. Idziemy do świątyni. Ponoć 200 schodów. Chodzi się na górkę i tam też jest atrakcja, którą znalazłem tam na Google. Skywalk z przeźroczystą podłogą. A tutaj niesamowicie wielki ten bazar. Miasto przygraniczne. W takim układzie chyba tutaj z Birmy przyjeżdżają na zakupy. Tam w tej chwili jest jakaś wojna. Bo koleś, z którym tam zdawałem prawo jazdy w Pad Thai, właśnie był z Birmy i mówił, że absolutnie nie poleca, żeby teraz tam jechać, bo jest Birma w trakcie wojny domowej. Tu jest dolna świątynia, a my musimy się wspiąć po tych schodach. Hałas i harmider. Schody szerokie i dosyć wysokie. Uda bolą. Dobrze, że nie ich 500 czy 400, tylko 200. Także wysokie są. Ciężko się idzie po nich. Trzeba dać albo jeden duży krok, albo drobić. A jak drobisz, to już w ogóle nogi bolą. Jest chyba w połowie, no może nawet dalej jesteśmy. Tutaj się im smok rozsypał. Chyba spadł. No. W ogóle jakieś pęknięcie jest. Tam już daleko Birma. Idziemy
na ten punkt widokowy. Także już zobaczcie, niedaleko. Dobra, idziemy, tutaj jest po lewej stronie punkt widokowy. Zobaczymy, pewnie jest panorama na Maisai. Miasteczko wielokulturowe. Ale tutaj słaby widok. Drzewa już im wyrosły, duże. Także tutaj tak się prezentuje widok. No nie za specjalnie. Tutaj alejka poświęcona królowej matce. To jest żona króla Ramy IX, czyli matka obecnego króla, chyba Ramy X. Cała alejka, ponieważ niedawno zmarła, jest poświęcona królowej matce. Tak wygląda wejście do Chedi, czyli Stiupy. Tutaj też można wjechać samochodem, można wjechać skuterem, jak ktoś sobie życzy. Tak wygląda Chedi. Tam jest jeszcze punkt widokowy na drugą stronę tej góry. Też fajne. Też ładnie to wygląda. Tam w oddali Budda. Duży. Tam jest następna świątynia. No, powiem wam, przepych. Patrzcie na to tutaj. Przepych, wszystko różowo, fioletowe. Rybka! No, taka jedna z bardziej ozdobionych świątyń. Zobaczcie, jaka piękna naga. Znaczy, tak, naga. To król naga z 9 głowami. Piękna. Ale zdobienie. Dobra, tu jest kasa. Chyba 50 batów za osobę kosztuje. Kupujemy bilety i idziemy. Co to jest? Co? Co dostałeś? Ochraniacze na buty prawdopodobnie, bo tam jest podłoga z szyby, ze szkła. No i idziemy. Trzeba założyć ochraniacze na buty. Też fioletowe oczywiście są woreczki. Jak cała ta świątynia jest fioletowa, to i woreczki też fioletowe. Tak wygląda wejście. Strasznie dzisiaj pizga, co po tajlandzku oznacza bardzo mocno wieje wiatr, także nic nie będę mówił, bo pewnie będzie jakość dźwięku tragiczna. Bardzo mocny wiatr.
Przeszliśmy cały mostek. Się zastanawiamy, czy tutaj jest jeszcze Tajlandia, czy już Birma, ale chyba jeszcze Tajlandia. Później na mapie sprawdzę. Tu jest. Ależ to jest misterna robota, słuchajcie. Gansza. Pokażę wam pawia jeszcze, jak jest zrobione. Patrzcie na tego pawia. No naprawdę. O kurczę. Piękne. No to robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Można powiedzieć by było, że taki kicz, ale jest naprawdę kicz piękny. O, są koszulki. Ale już nie będę niestety kupował, bo za dużo tych koszulek. Tutaj mnisi. Normalnie jak w tym gabinecie figur woskowych. To są prawdziwi ludzie, znaczy prawdziwi w sensie takim, że odwzorowanie prawdziwych ludzi. Kurczę, patrzcie na to. Jać. Maski. O taką maskę chciałbym. Tutaj smoki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8. 8. A ta naga ma 9 smoków. To coś jest nie tak. To jest po prostu następny łabędź. Ależ piękne to. Misterna robota. Tutaj jest wszędzie gdzieś opis. Opis pewnie jak się nazywał ten mnich. Normalnie gabinet figur woskowych. Tu jest chyba główny. Niesamowite. Idziemy na górę. Na górze jest król Naga. Jeszcze jest góra. Tutaj są te smoki. Zobaczcie. Powinno być ich 9. Tak, to jest 9, czyli to jest w ogóle świątynia króla Nagi, który przynosi szczęście. Ma 9 głów, czyli 9 smoków. Jest akurat pod słońce król Naga, także nie wiem, czy coś będzie widać. Wszystko fioletowe. Skorpionki fioletowe.
porównała to miejsce do naszego Lichenia. No i następna atrakcja, jaskinia Tamlung Kumam Mangdon. Słynna jaskinia, gdzie była ta akcja ratunkowa. Nawet film nakręcili o tej akcji ratunkowej. Później wam napiszę, jak się nazywał ten film i czyjej był produkcji. Tutaj się dojeżdża do bramy i później można iść na piechotę. Można iść na piechotę lub wsiąść do takiego pick-upa. Tutaj nie ma jakiejś określonej kwoty. Rzuca się ile się uważa. Tipa tak zwanego. No i nie wiem ile będziemy jechać. Zobaczymy. Okolica jest przecudna. Później zrobię parę zdjęć, bo są piękne góry. Naprawdę jest ładnie. Pick-upem się jedzie jakieś 5 minut. Także szybciutko. To jest w ogóle park narodowy, który zawiera tą jaskinię. Jaskinia została słynna po tych wydarzeniach nieszczęsnych. Tutaj jest... Czekaj, kochanie, zobaczę. Tak. Tai Luang Cave Rescue Operation Exhibition Hall. Czyli to jest taka hala pamięci tej operacji ratunkowej. Tutaj są figurki. Czekajcie, zdejmę filtr ND, bo będzie za ciemno. No są jakieś rowery. Tak, bo ta wycieczka rowerami te dzieci przyjechały. Te jakieś małe były. 13 chłopaków. Ale nie wiem, czy sami, czy byli z jakimś przewodnikiem. Z nauczycielem. Dobra, tutaj nie ma sensu, nie będę kręcił, bo i tak nic nie widać. Ratunkowa jaskinia. No jest ogólnie to miejsce. Piłkarska, mówiłam, że nie A, prawa. czyli drużyna piłkarska Akademii Dzików. Akademii Dzików. Trener zaginęli, ulegli wypadkowi podczas akcji wypompowanie wody z jaskini, wycieranie substancji zdobycia wody z jaskini, zmiana kierunku przepływu wody. Znaczy ogólnie ja czytałem, że deszcz spadł bardzo mocny i uwięzieni zostali. 9 dni tam byli. I była cała akcja długa ratunkowa. Tutaj jest po prostu za ciemno. W tym muzeum. O tutaj, nie wiem czy widać, to są te chłopaki. 13 cała plus opiekun chyba. Tak. Trochę jest na nic z czasem. Ale idziemy. No jak już tu jesteśmy, to by było grzechem nie zobaczyć tego, tej jaskini.
188 metrów, tylko nie wiem, czy to jest wysokość, czy to jest długość. Nie, długość 188. 40 minut. Dobra, lecimy. Dobra, tu wchodząc na te schody, to 180 metrów ścieżkę, dochodzi się do punktu, jest rozwidlenie do dwóch jaskiń. Jedna jest 200 metrów stąd, druga 100. Idziemy najpierw na tą, co jest 100 metrów, ale to nie jest ta, gdzie oni zaginęli, tylko jakaś inna. Zobaczymy, jak wygląda, zejdziemy do tamtej, gdzie była ta akcja ratunkowa. Także idziemy, mamy jeszcze 100 metrów. Taką drogą. Zaraz powinniśmy być. No jesteśmy. Tu już nie ma betonu, że trzeba uważać. Bambusy porozwalane. Pewnie wchodzić nie będziemy do tej jaskini, żeby nie było przypadkiem drugiej akcji ratowniczej. A po nas by nie przyszli. A nawet nie wiedzą, że jesteśmy. Tak wygląda wejście do tej jaskini. Tu jest jakiś malunek chyba. Obraz albo coś takiego. Dobra, obejrzymy tutaj. Dookoła przejdziemy. Nie wiem, czy coś widać. Tak wygląda. I chyba to wszystko. Pewnie dalej nie ma przejścia. Tam pewnie coś może być, ale tam nie będziemy wchodzić. Nie będziemy ryzykować. Nie wiem, czy tam dalej coś jest, chyba nie. No i tak to wygląda. Proszę Państwa. I to jest właściwa jaskinia Liangpa Cave. 200 metrów do niej mamy. Jak oni to musieli wypompowywać, no tak wysoko, kurwa. To musiało być mega ciężkie. Teraz są zrobione schody. Wcześniej prawdopodobnie, zanim ten wypadek był, to nie było tutaj, była jakaś zwykła ścieżka. Teraz sobie wyobraźcie cały sprzęt. Wszystkie te urządzenia ratownicze musieli tutaj wciągnąć, żeby tych młodych chłopaków uratować. I trenera. Trener może też był młody. No i tutaj jest, już widać ją. Jest niby atrakcja, ale ważne miejsce, ale powiem Wam, że w ogóle nic nie oświetlone. Tutaj patrzcie, jakie drzewo. Śmieszne. Olbrzymie, ale te korzenie jakie ma. Zaje fajne. Dobra. Idziemy zobaczyć, czy tam się da wejść. Ale raczej chyba nie, bo prądu tutaj nie ma. Dżungla, tu jest ciemno. Jesteśmy tu sami praktycznie, turystów żadnych nie ma. I teraz słuchajcie tego. Halo! A? Takie echo? Ależ to wygląda fajnie. Zobaczcie, wejście do tej jaskini. Co? No dobra, kamera tutaj nic nie da. Może się uda jakoś zdjęcie zrobić ze środka. Zobaczymy. No ale jeszcze przyjdziemy kawałeczek.
Zobaczymy, czy jest jakaś ścieżka. Coś jest zrobione. Patrzcie, Gośka jaka mała jest w porównaniu z tą skałą. Powiem wam, czuję taki niepokój. O, och kurde. Nie wiem, którędy się wchodzi. Tu się kończy ta ścieżka. Tu jest przepaść. Zobaczcie. Ależ tam jest wielkie wejście. Nie wiem, czy tu się w ogóle zejść da. Tutaj? Zobaczę, bo tam może być coś, jakaś tablica. Z tego co widziałem na zdjęciach, jak research robiłem, to tutaj są jakieś eksponaty poukładane przy tej jaskini. Ale zejście, powiem wam, jest nie za specjalne. Dobra, wyłączam kamerę, spróbuję tam zejść. Na dół. Jednak jest tutaj ścieżka. Są schody w ziemi wycięte. No, wygląda to nieziemsko. A jeszcze jak jesteście sami, nikogo nie ma, to po prostu jest przekozacko. Ale. A ty jesteś czarna tam ryba. Nawet koloru bluzki nie widać. No dobra. Jesteśmy w środku praktycznie. Już weszliśmy pod te nawisy. Nie wiem, czy coś jeszcze widać w kamerze. Jest niesamowicie. Ależ jest, powiem wam. Zobaczcie. Weszła młodzież. Moment się pogoda zmieniła. I koniec. I zalało. Patrzcie, tutaj widok ze środka. Jakie świetnie. Gdzieś tam dalej. Także trochę się tu napracowali z tym wypompowywaniem wody. Zobaczcie, jak wygląda tutaj parking. Zobaczcie na tą dżunglę na skałach. No, powiem wam, że ta jaskinia zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie, szczególnie, że byliśmy tam sami. I powiem wam, że się nieswojo czułem. Taki, jak te nawisy, to wszystko wisi nad tobą. To jest po prostu... A tutaj mamy jedyną osobę, która zginęła w tej akcji ratowniczej. Z tego co widać to był, z tego co wiem to był żołnierz, z tego co widać to był nurek. Prawdopodobnie w czasie nurkowania coś się stało. Co?
To nie są świnie, tylko dziki. Albo z jakiegoś korpusu dzika, a jak się ten ich zespół nazywał? Dziki. Także to jest człowiek, który zginął w czasie tej akcji poszukiwawczej. Niestety nie obyło się bez strat. Wszyscy ci uwięzieni przeżyli, natomiast człowiek, który ich ratował, zginął. No ale tak to już bywa. Szkoda gościa. Ale ma pomnik. Będą o nim pamiętać. Dobra, idziemy do Nie wiem, czy on będzie zjeżdżał. pick-upa. Będzie, jak wsiądziemy, to zjedzie. I jedziemy szukać czegoś do spania. I w nocy dojechaliśmy do hotelu. Miejscowość się nazywa Male Salong. Okazało się, że jest bardzo, bardzo wysoko. Wjeżdżaliśmy 20 km cały czas pod górę, gdzie chcieliśmy tego uniknąć. No ale mapa, jak to moja żona mówi, jest płaska i nie widać, jak wysoko jest. Także wjechaliśmy, zobaczymy, jak będzie ze zjazdem. Wzięliśmy ten hotel za 500 batów, ale nie zostaniemy tu na drugą noc. Chyba poszukamy czegoś innego, bo jest taki, nie wiem jak to powiedzieć, nieprzytulny. Znaczy wszystkie tu pewnie będą zimne te hotele, bo jest zimno ogólnie. Na górze jak byliśmy, bo tu jest na górze restauracja, to patrzyliśmy, jest 16 stopni. Wieje taki chłodny wietrzyk, także jest naprawdę zimno. Ja zmarzłem na tym skuterze strasznie. No i poszliśmy coś zjeść, zjedliśmy tam zupę z wołowinką. Byliśmy też w 7-Eleven. Kupiliśmy sobie na rozgrzewkę ten ichni rum. Ichnią herbatę. No, ichnią herbatę, czyli tutaj jest z góry Maselong, czyli będziemy pili herbatkę tutejszą, zieloną z rumem, żeby się rozgrzać. Bardzo dużo już Chińczyków tutaj jest, w tej miejscowości. Nic nie widać, bo jest ciemno, ale z tego co widziałem, no to widok będzie oszałamiający jutro, bo jesteśmy naprawdę wysoko. To jest kibelek w tym pokoiku. Tutaj jest lewik. Niestety nie ma biurka. Telewizor nie działa. Nie wiem o co chodzi. Przyciskami będzie działał. Nie działa pilot chyba. Tutaj zobaczcie, lampka nocna wisi tylko na kablu. Także mam nadzieję, że nie spadnie na łeb nikomu w nocy. No i ogólnie rzecz biorąc, ciekawe miejsce jest. W takim pokoiku bez tarasu. Okno jest tylko takie w nim, ale do noclegu nam nic więcej nie trzeba. Tam na górze jeszcze jest, pewnie nie widać, bo jest bardzo ciemno, Stupa Chedi, ale bardzo wysoko. Tam nie będziemy na pewno wjeżdżać, bo już nie zjedziemy. Aha. Tutaj jest taki tarasik widokowy. Też nie widać pewnie. Także dopiero jutro wam pokażę ten widok stąd. Będzie kozacki. Tutaj są jeszcze... O! Gościu! Kot na mnie harczy, ten rudy. A? Są domki jeszcze takie z tarasem, z widokiem na ten, ale zajęte są, także dali nam taki, jaki im został pewnie. O, moja żona już tutaj miksturę zrobiła chyba. Tak, kochanie? Jakoś kiepsko się naciąga.
Ty, no bo to jest zielona herbata, ona się nie naciągnie. No dobra, także do zobaczenia jutro.